Witam Was z sesji zdjęciowej do naszej listopadowej okładki. Mamy bardzo szczególnego bohatera, którym jest pierwszy egzemplarz Warszawy. I nawet sam, jak to mówię, nie do końca w to wierzę. Dlatego dzisiaj chcemy Wam opowiedzieć, jak doszło do tej niezwykłej sceny. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Warszawa numer 1. Bohater Classic Auto numer 217 to najważniejszy samochód w powojennej historii polskiej motoryzacji. To od niego rozpoczęła działalność fabryka samochodów osobowych na Żeraniu. I to on dał podwaliny pod kolejne rodzime konstrukcje. Przez ponad 7 dekad jednak cała wiedza na temat Warszawy 01 sprowadzała się tylko do kilku zdjęć w życiu Warszawy oraz trwającego kilku sekund nagrania polskiej kroniki filmowej, na którym zresztą przedstawiony jest inny samochód. Sesja ta dla nas jest szczególnie ważna, ponieważ zapowiada ona również nowy rozdział w historii Classic Auto. Można powiedzieć, że jest to pierwszy numer z Warszawą numer 1. Mianowicie przedstawiamy nową wizję artystyczną Classic Auto. Myślę, że tak to można nazwać. Wprowadzamy gruntowny lifting wyglądu Classic Auto, który myślę bardziej sprawia, że jesteśmy na czasie ze współczesnymi trendami, pełniej odpowiadamy na potrzeby naszych czytelników, tak jeśli chodzi o warstwę merytoryczną, ale także doznania artystyczne, które w przypadku drukowanych pism przez cały czas są bardzo ważne i są tym, co sprawia, że są one tak unikatowym doznaniem w konsumpcji, jeśli tak to mogę nazwać. Nazywam się Patryk Kościelniak i jestem nowym dyrektorem artystycznym Classic Auto. Myślę, że już sama okładka jest dowodem tego, w jak niesztampowy sposób teraz będziemy ukazywać klasyki. Jest to ciekawy pomysł naszego nowego dyrektora artystycznego Patryka Kościelniaka, który w tej chwili właśnie w pocie czoła uwija się za mną z kolejnymi zdjęciami. Jesteśmy na planie, tutaj wszystko przez cały czas się dzieje, dlatego słyszycie różne dźwięki. To, co ja miałem w głowie, to są takie dwa obszary. Jeden to jest design layoutu, a drugi obszar to po prostu stały nadzór artystyczny, kreatywny nad sesjami. I to są dwa poziomy, żeby każda sesja miała swój pomysł, taką ideę. To jest mój ambitny plan. 3, 2, 1, start. Załoga fabryki samochodów osobowych na Żeraniu z dumą i radością melduje Ci, obywatelu prezydencie, że w dniu dzisiejszym wykonała podjęte zobowiązanie, uruchamiając pierwszą halę montażową na 55 dni przed terminem przewidywanym w planie państwa. Wyobraźcie sobie, że właściciel powiedział, że ten garaż zaprojektował i w ogóle wybudował po to, żeby wyremontować kiedyś tą Warszawę. Wszystkie te narzędzia, to wszystko zbudował i zrobił to po to, aby te giętarki, narzędzia blacharskie, żeby naprawić tą Warszawę. No ale bohater jest tylko jeden. Samochód znalazł dziennikarz, myślę Wam znany, niejaki Patryk Mikiciuk. Jak to się dzieje, co? Że te wszystkie rzeczy fajne ostatecznie trafiają jakoś do Patryka? Dobra, oczywiście trochę się śmieję. Fakt jest taki rzeczywiście, że Patryk do tego samochodu dotarł aż w Finlandii. Dobra.
To jest ten kraj, w którym przez ostatnie kilkadziesiąt lat ten samochód przebywał, właściwie prawie aż od początku swojego istnienia. Jak to możliwe? Tego dowiecie się trochę z kanału Patryka Miękiciuka, w którym on dużo lepiej ode mnie oczywiście opowie, skąd ten samochód się wziął i jaka była dokładnie jego historia, ale to jest też wnikliwie opisane w naszym numerze listopadowym, który już oczywiście możecie znaleźć w naszym sklepie internetowym na stronie classicautomac.pl/sklep. Piękny był ranek 7 listopada. Słońce wesoło witano ten dzień. Na transporterach lakierni stały już gotowe karoserie. Ja jestem totalnie zafascynowany tą patyną, oryginalnością tego, łuszczącą się farbą, rdzą i tym wszystkim, co jest na tym samochodzie, ale cały czas przy okazji ten samochód jest jedną całością. Jest to Warszawa, rocznik 51. Tabliczka znamionowa, która znajduje się w komorze silnika, wskazuje niezbicie, że jest to egzemplarz 001. Oczywiście to rodzi bardzo wiele pytań. Podstawowa już wiedza, którą dysponujemy, która jest powszechna, wskazuje na to, że choć ten samochód jest przedstawiany jako pierwszy wyprodukowany egzemplarz Warszawy w Polsce, to wiemy w praktyce, że ta pierwsza partia była w dużej mierze wyprodukowana w Związku Radzieckim, a następnie po prostu została przetransportowana i na potrzeby propagandowe przedstawiona jako te pierwsze samochody już wyprodukowane w Polsce. Maszyny przysłali przyjaciele i przyjaciele z nimi przyjechali. Inżynierowie radzieccy nie ukrywają swoich doświadczeń. Po bratersku przekazują swą wiedzę, towarzysząc żerania. Teraz fakt, że dysponujemy tym samochodem, jesteśmy w stanie przeprowadzić bardzo wnikliwe analizy na temat tego, które części powstały w Związku Radzieckim, które jednak powstały w Polsce. Przynosi to bardzo ciekawe efekty, ponieważ myślę, że jak będziecie mogli zobaczyć na zdjęciach i na nagraniach, wiele z części dla tego samochodu, powiedziałbym, że nie jest ani tożsamych z tym, co było spotykane w Pobiedzie, ani z tym, co było spotykane później w tych już bardziej wielkoseryjnych Warszawach. Oto końcowa faza montażu pierwszego polskiego samochodu osobowego. To jest naprawdę niesamowite, że dzisiaj tutaj do samego centrum Warszawy ten samochód, jakby nie liczyć, po 70 latach ponad przyjechał. Jest to wielki kawał historii, jest to wielki kawał żyjącej historii, ponieważ ten samochód nie był nigdy gruntownie restaurowany. W 1984 roku została przeprowadzona, pewne prace wokół niego zostały przeprowadzone, ale to wszystko, co widać, to rzeczywiście to jest artefakt opowiadający unikatową część historii polskiej motoryzacji. Sprawia to oczywiście, że wiele części, szczególnie wnętrze, jest wyraźnie zmęczonych życiem, ale te wszystkie detale zostały zachowane w sposób, który pozwala nam określić, jak tak naprawdę te pierwsze Warszawy w Polsce powstawały, w jakim stopniu one były tutaj produkowane, czym one się różniły od późniejszych, jak ten projekt się rozwijał w kolejnych latach. Także serdecznie zapraszam Was do najnowszego listopadowego numeru Classic Auto, a pozwólcie, że ja uciekam z powrotem do samochodu po to, żeby odkrywać o nim kolejne niesamowite szczegóły, którymi się z Wami podzielimy. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomac.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.